strasznie pada. Pogoda na jutro ma się poprawić, ale zobaczymy jak to będzie. Jedziemy właśnie po moje siostry na peron Busan. No i chciałam z wami się przywitać w tym vlogu. Zobaczymy jak kolejne dni będą wyglądać. No i już się nie mogę doczekać. Już jeszcze chwila i będę. Jaś już szczęśliwy nawet ma nową fryzurę. Tata mu dzisiaj obciął włosy. Było krzyku co niemiara, a to dlatego, że Eliasz jednak nie jest fanem fryzjerów, dlatego niestety musimy radzić sobie w domowy sposób. No jedziemy. Used to be each other's best friends, yeah. And now we go our separate pathways, but your heart's still in mine, yeah. Mój mąż teraz kładzie białe kimchi. Tutaj mamy tuedjantikę i dzisiaj jak na razie serwujemy kurczaka. No już zaraz będzie. My oczywiście jemy z sosem sojowym, a tu są moje siostry. Chcesz wodę? Ale mój mąż wspomina o praktycznej części, czyli tak naprawdę na dole daje się odrobinę soczu, a potem dolewa się do tej linii piwo. Często właśnie w dramach jest pokazywany ten somek z wrzucanym kieliszkiem, żeby było bardziej tak widowiskowo. Maybe we could try it next week again. But I don't wanna think we're tossing, but who cares? You said that we're over, hands under covers alone this time. But everything I see still reminds me of you. Bag of all your things, the memories of when I kissed you. Co jeszcze? Coś jeszcze? To daj mamie. Masz to jeszcze. Auta! Ala, odsuń się! Ręka! Na plaży? A proszę! Ciociu, możesz mi oddać swoją dziurę? No, wpadaj! No dajwaj nogę! Oprzyj się! Restauracje ze sashimi. Często koło plaży możecie takie znaleźć. Świeże, surowe ryby, położone często na kostkach lodu. I nie tylko, bo widzę, że także można dostać inne zupy i inne potrawy na ciepło także. Ale otwierasz to. Patrz jak to wyszczane, tak? Jest. Gorące, zaraz się oparzę. Ale patrz jakie ładne. No nie powiesz, że nie brzydkie. Hejka! Witajcie w tej vlogu. Robimy dzisiaj zakupy. Niestety pada, więc stwierdziliśmy, że będziemy robiły zakupy. Więc pokażę wam, co mamy zamiar kupić na nasz wyjazd do Polski. Przy okazji, gdzie te zakupy zrobimy i jakie zakupy zrobimy. Później zrobię wam mini haul, żeby nie było. Mamy listę, czego potrzebujemy. Musimy tego znaleźć dobre sklepy. Najpierw wylądowaliśmy w Jagalchi i zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Będziemy się kierowały w stronę Nampo, bo tam jest Lotte Department Store. Jak widzicie, strasznie pada. Nie wzięłam parasolki, więc teraz trochę żałuję. Przyszliśmy do Oliwianki i teraz szukamy jakichś kosmetyków. Moje siostry zdecydowały się zaryzykować i kupić kusiona.
więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie mogę za dużo tutaj mówić, bo jest muzyka, więc dam Wam napisy. Jakby co, ja myślałam, że to kosmetyki, ale to są jakieś te środki na odchudzanie. Kojarzycie takie szpatułki Picasso? To on właśnie teraz wydał nowe formy, czyli takie mniejsze, bardziej do twarzy. Evian dużo większy jest na Jagalci, ponieważ ma także marki premium, czyli Maca, Hair, Bobbi Brown i znajdują się tutaj. Jest bardzo spory wybór kosmetyków i widzę, że mają wystawiony tutaj alkohol. Trochę jestem zdziwiona. No, ale jest całkiem spory wybór, więc polecam, jeżeli byście chcieli zajechać i coś kupić, to tutaj macie kosmetyki. Sklep z kosmetykami dużo tańszymi, dużo... no może nie wiem czy dużo, właśnie dopiero zaczynamy porównywać, jestem tutaj pierwszy raz, więc rozglądamy się z siostrami. Dużo kosmetyków bardziej takich pielęgnacyjnych, a nie jeżeli chodzi o kosmetyki do makijażu. Jest właśnie sporo jakichś takich dodatków, balsamów, żeli i jest to niedaleko, jakieś minuta od Olivian, więc warto sobie tutaj zajść i zobaczyć, co ciekawego mają. O, widzę, że mają na przykład mój, który teraz używam, to jest Sun Cream, czyli krem przeciwsłoneczny i on jest w tym sticku, który się teraz taki bardzo modny. Widzicie, mają tutaj sporo maseczek różnych firm i mają też najtańsze za 5000, taki 10-paczek. Wiem, że one już się przestają takie modne robić, bo to strasznie dużo plastiku, ale jak widzicie jest tutaj tego naprawdę dużo. O, właśnie widzę, że mają tutaj ten krem, o który moja koleżanka poprosiła, tylko mają 50 ml i w internecie on chyba drożej kosztuje, bo mam też tutaj inny i to jest chyba 40, a tu mam 50. Jaka to jest różnica? A, 5,8. Ja Samsung. A jest troszkę inny. Moja koleżanka poleca Lip Sleeping Mask X i to niby bardzo dobrze i szybko pomaga odregenerować skórę ust i w Polsce słyszałam, że jest bardzo drogie, a tutaj takie małe opakowanie 2500 i ja go wypróbuję i zobaczymy, jak to będzie działać. Kojarzycie właśnie te sklepy na Miodąg, już Wam wcześniej wspominałam, kiedy byłam w Seulu i tam za to na przykład pani chodziła za nami strasznie, co im się bardzo nie spodobało. Tak, co mi się bardzo nie spodobało, ale tutaj za to w tym sklepie nie mieliśmy żadnego problemu, a teraz wejdziemy do sklepu ze słodyczami. Jak już mamy kosmetyki, to czas kupić jakieś słodycze, przekąski dla znajomych. Zobaczymy, co ciekawego tam znajdziemy. Polski akcent familijne gofrowe z musem czekoladowym i familijne gofrowe z musem o smaku wanilii. Chupa chupsa o smaku piwa. Kto pamięta żelowe zawijazki z cukrem? I są tu, patrzcie, przekąska jako ramen, makaron do ramenu. Trochę słodkie są. Zrobiliśmy kolejny przystanek właśnie z ciuchami, ale mój mąż zadzwonił i będziemy do Lotte Department Store, żeby coś zjeść. I zrobimy przegląd naszych planów na dzisiaj, bo coś mój mąż wspomina, że skończył pracę bardzo szybko dzisiaj znowu, więc pomyślimy, co będziemy dalej robić, bo nie jesteśmy pewne. Mówiła klasyczny bibimbap w dolsot, czyli w takiej misce, która jest podgrzewana. Alicja zamówiła dolsot bibimbap, ale z bulgogi. Mój mąż ma zupę z kości
Komtang. A ja mam taki sam gyeopsal, który wygląda najgorzej moim zdaniem. No niestety. I to jest w sosie teriyaki. Zobaczymy, jak to smakuje z ryżem. Mamy także bao razem z rosołkiem, takie pierożki oraz tangsuyuk. Idźmy do największej kawiarni w Busan i powiem wam tyle, że wygląda to jak shopping mall, czyli jakiś sklep ogromny. Po prostu jestem w szoku. Można się trochę tutaj pogubić i widzę, że chyba mają... O, palmy mają w środku. Mają ogród wyglądający jak boisko. Spójrzcie. Masakra. Idziemy się rozejrzeć jeszcze tutaj. Mają windy osobne. Jakieś strasznie dużo pustych pomieszczeń. This is new open? A, exhibition. Jakie palmy. Something like that. Jak mówiłam, jest blisko Daejeongdae, czyli tutaj macie Daejeongdae, a przed jest Uniwersytet Morski. Jesteśmy w PR kawiarni, w największej kawiarni w Busan. Zajadamy lody karmelowe. Ta kawiarnia to jeden duży budynek, ale sama kawiarnia zajmuje 2 piętra, ogromne 2 piętra. Plus mamy zewnętrzne partie, jak taki tarasy. Kiedy jest ładna pogoda, można siedzieć na zewnątrz, oraz rooftop, czyli ostatnie piętro i naprawdę super tu wygląda, tylko jak widzicie, pogoda nam dzisiaj nie dopisuje, jest tak sobie, dlatego siedzimy wewnątrz, ale wybraliśmy właśnie widok na latarnię oraz na wyspę w Busan. Kawiarnia znajduje się na wyspie Jeouido, w takiej bardziej części, mogłabym powiedzieć, industrialnej, fabrycznej. Robimy sobie shabu shabu, czyli taki hot pot japoński w domu i wychodzi dużo drożej mięsko, dlatego jak się zamówi troszkę więcej takiego rosołku, takiego wywaru, to później można użyć, na przykład kupić w sklepie mięsko, które wychodzi dużo taniej, bo patrzcie, jakie to jest wielkie opakowanie, za 15 prawie tysięcy, nie 14 z groszem. Jesteśmy na Orikkyudo. Dzisiaj zwiedzamy, mamy poniedziałek, za 3 dni wracamy do Polski, czyli jadę do Polski, moje siostry wracają. Przyjechałyśmy tutaj, żeby przejść się skywalkiem. Właśnie kombinujemy, co zrobić właśnie na lewo, a może najpierw na prawo, co? Na lewo jest kawiarnia, możemy pójść, bo to jest ślepa uliczka, wrócić, wziąć kawę na wynos i pójść dalej. Aha, dobra, no to wtedy tak... Ja bym się napiła, bo pogoda jest kiepska. No właśnie, Patrycja dobrze wam powiedziała, jest kiepska pogoda, niestety strasznie zaczęło wiać, padać, miało być ładnie, więc no pogoda nam nie wyszła. Do tego jeszcze jest zanieczyszczenie powietrza, my nie mamy maseczek, więc jest super. Ja nie wzięłam niczego więcej poza moim krótkim rękawkiem. Maybe I could
be a solace. Dlatego nie ufa się Google Maps albo siostrze. Pamiętajcie, to taka rada na przyszłość. Moja siostra nas w konia chciała zrobić. Powiedziała, że u góry tam kawiarnia jest, nie? Kiedy już weszliśmy na górę, to ona mówi, że no, już dawno minęliśmy tą kawiarnię. No, bezczelna. No pewnie byśmy do Guanmali doszli i by dalej mówiła, że tam kawiarnia jest. Trzeba pamiętać, że ufać Naver Map, Kakao Map, ale tu siostrze nie, ona radzi nam złe Maybe I rzeczy. could be something more. Oh, baby, Tutaj macie Guanmali, a my za to się przyjdziemy na Skywalk. Na dole jest też sklep Pyeongjong, czyli sklep taki w stylu Żabki w Korei. Często takie możecie sklepy właśnie znaleźć, ale co ja tam wam mówię, wy pewnie już wiecie nieraz. Idę zobaczyć, czy mają parasolkę, bo niestety pada, zapowiada się, że będzie długo padać, nie wiem. Dziewczyny właśnie wypełniają sobie kartki z własnym adresem w Polsce, ponieważ tutaj w centrum turystycznym jest to skrzynka, gdzie wrzucamy swoją pocztówkę z adresem i po roku można dostać taką pamiątkę w formie właśnie pocztówki, którą tutaj wypełniliśmy. Myślę, że fajna opcja, super, dziewczyny właśnie sobie wypełniają. Jestem ciekawa, po jakim czasie dojdą. Około roku się czeka, więc zobaczymy. Myślę nad życzeniami. Życzecie sobie coś, czy tak po prostu ku pamięci? Patrycja, wszyscy czekają, aż wyślesz. it's not a lot high. Well, maybe you could be my solace. Only my W informacji turystycznej bardzo miła pani. Jeżeli chodzi o dojazd tutaj, to dojechaliśmy autobusem 24 i teraz idziemy właśnie na Skywalka. Coraz zimniej się robi, coraz bardziej wieje. Prawda, powiedz. 막 두근두근 터질 것 같아. 눈이 마주칠 때면 미쳐가네. Tak, żeby dopełnić dzisiejszy dzień, Skywalk jest zamknięty niestety w trakcie. Dzień się dopiero zaczął! Niestety w trakcie śniegu, deszczu, silnego wiatru. Ale ja mówię w jakich przypadkach, nie wiadomo kiedy ludzie przyjadą tutaj. A jak właśnie przyjadą na przykład wtedy, kiedy będzie śnieg, to będą wiedzieli, że nie mogą tutaj przyjechać, bo będzie zamknięte. I kończąc, niestety w przypadku śniegu, deszczu i silnego wiatru Skywalk jest zamknięty. Dzisiaj jak wychodziliśmy rano nie padało, no ale niestety jak widzicie strasznie zaczęło lać. Dla mnie reje i jest zimno. O. Dlatego niestety nie mogliśmy na ten piękny Skywalk wejść. Nie martwcie się, ja jeszcze w jakimś czasie dłuższym lub krótszym wrócę tutaj, przejdę się do Guanmali. Patrycja chce jutro tutaj wrócić, jestem ciekawa jaka pogoda będzie. Ale macie informacje z pierwszej ręki. No i idziemy teraz na drugi przystanek, żeby trochę udobruchać tę moją siostrę, bo niestety ona to już jest załamana. 가슴이 터질 듯한 너도 날 똑같이 사랑해줄래. 네가 돌아올 때마다 고백 연습하는다. I just wanna make your mind into the. Na Somion macie żywe roślinki. Wyglądają to tak. Wieczór pożegnalny, jutro wyjazd, więc przyjechaliśmy na grilla koreańskiego. Jesteśmy na Songdo. Nie pokazywałam wam nic wcześniej, ponieważ chcieliśmy spędzić rodzinnie czas.
jako że na miesiąc nie będę widziała mojego męża, to stwierdziliśmy, że zrobimy sobie jedzonko, taki czas dla siebie. No, jutro wyjeżdżamy, już jestem prawie spakowana, jeszcze tylko takie dobitki, prezenty kupione. Myślę, że zrobimy unboxing, bo jednak przy pakowaniu to za dużo myślenia, takiego nie wiadomo czego, stresu, patrzenia, co jeszcze wybrać, co nie wybrać i tak jakoś wyszło, że Wam nie dałam znać. Ale zrobimy może unboxing, pokażę Wam, co kupiłam w prezentach dla dzieci i dla moich znajomych. No i teraz idziemy na mościk, który pięknie świeci, to Wam pokażę, jak wygląda. Jak byliśmy tutaj, to było wszystko pozamykane, strasznie padało. Taka pogoda w ogóle zimna była, więc nawet nie mieliśmy okazji, żeby wyjść. A dzisiaj widzicie, wszystko ładnie podświetlone, więc się cieszę, że udało nam się jeszcze na zakończenie tak spędzić trochę razem ciekawego dnia. Mój mąż poszedł w inną stronę i zostawił mnie tu. No słuchajcie, idę go szukać. I jeszcze sobie pooglądam, patrz jak ładnie tu świeci. Prawda, że Songdo też jest ładny, nie tylko Haeundae i Guangmali. A tu są dwie postacie, jak z tego co pamiętam, to była syrenka i rybak. I mieliśmy do nich zdjęcia, jak ja dotykam paluszkiem, tak uciekam rączką do tego rybaka. Oczywiście mamy też cable car. That close. Udawajmy, że go nie znamy. We don't know him. Dziękuję. No. Mamy niestety. Nie zdążyliśmy ruszyć. Zdążyłam tylko kupić kawę. Oglądam Batmana, którego nie widać. Mamy nowy dzień, jesteśmy już w Polsce, pierwszy dzień taki pełny w Polsce. Byłam zabrać dla Eliasza wodę i dzisiaj mamy plan pojechania na mini zakupy, ponieważ za dużo kosmetyków nie brałam, wiecie, są strasznie ciężkie i nie chciałam niepotrzebnie dźwigać to, więc taki mamy skromny, nieduży plan i co będziemy robić. I jeszcze chciałam Wam rozpakować walizkę i pokazać, co wzięłam z Korei do Polski jako prezenty dla znajomych i rodziny. Jestem w mieszkaniu, a wróciliśmy z zakupów, zrobiłam sobie małe zakupy. Tak szczerze, to kupiłam prawie same kabanosy. Jak widzicie, jest niezły bałagan. No niestety został tutaj bałagan, bo nie miałam czasu. Mieliśmy lot prawie 20 godzin, 17 około godzin, nie jestem 100% pewna, ale wiem, że z 20 godzin nie spaliśmy, więc jak tylko przyjechałam do domu, uspałam Eliasza, sama się wykąpałam, po takim czasie musiałam to zrobić i
Teraz muszę to ogarnąć, muszę Wam złożyć ten filmik, bo przecież w niedzielę już wchodzi, a ja mam po prostu prawie nic zrobione. No, tak jestem w niedoczasie, ale widzicie jaki mam bałagan, no. Więc powoli jak będę rozpakować, bo i tak muszę to rozpakować, dlatego że niedługo, za chwilę będzie kawka z moją rodzinką. Dzisiaj jest Dzień Mam, dlatego chciałam Wam przy okazji wszystkim mamusiom życzyć wszystkiego dobrego, dużo szczęścia, to najważniejsze, dużo radości, z pociech i mam nadzieję, że spędzacie ten czas rodzinnie. No i muszę ogarnąć ten cały bałagan i właśnie obiecałam Wam, że pokażę Wam, co kupiłam i co przywiozłam z Polski, dlatego muszę Wam to pokazać teraz i dopiero później będę rozkładała ten cały bałagan. Powiedziałam z Polski, a chodzi mi o Koreę, co przywiozłam z Korei. Ja muszę przy okazji ogarnąć ten bałagan. I no niestety zrobię Wam w takich warunkach, ale postaram się szybko i zwięźle Wam przedstawić, co udało mi się kupić. Zrobię ten filmik tak na stojąco, bo nie mam jeszcze gdzie co ustawiać. W ogóle masakra. To mieszkanie jest całkiem spore, bo to jest na dole u moich rodziców, ale niestety jeszcze nic nie mogę ogarnąć. Dobra, z prezentów dla mojej mamy mamy herbaty i to kupiłam na Jeju i to są Jeju Tangerine i Halabong. Tangerine to jest mandarynka, a Halabong to jest taka mandarynka pomarańcza. One są dużo większe i dużo słodsze i to jest właśnie bardzo znane z Jeju, wyspy Jeju. Jeżeli nie oglądaliście mojego filmu na temat Jeju, to oczywiście Was zapraszam. Daję Wam link po jednej ze strony. Kolejnym prezentem nie tylko dla rodziny, ale także dla moich znajomych mamy osulak. O tym będę jeszcze Wam wspominała w osobnym filmiku z Jeju. I to są z zieloną herbatą ciasteczka. Kupiłam też z tej samej serii tych ciasteczek z zielonej herbaty. Kupiłam też pastę z zielonej herbaty. Green Tea Milk Spread. I niby to jest właśnie nie taka typowa zielona herbata w proszku, ale ona jest pastą. Jestem już w takim wieku, że u mnie większość znajomych ma swoje dzieci. Więc oczywiście musiałam zabrać także prezenty dla nich i postanowiłam, że kupię im taki mały upominek takich rzeczy popularnych w Korei, co ostatnio było na topie, a chodzi mi o zestawy klocków dla chłopaków z tą opcją z Daiso i to było za 5000 i tu mamy straż pożarną. Jak dobrze widzę, i to dla chłopców, dla dziewczynek mam sklep, takie za 3000 już. Tutaj mamy helikopter, tutaj mamy lodziarnię i oczywiście nie mogło zabraknąć tego kultowego zestawu z Daiso, który był takim początkiem właśnie tych klocków, ale widzę, że mi się trochę pogniotło opakowanie. I jeżeli mówimy o prezentach dla dzieci, to do każdego zestawu właśnie takich klocków postanowiłam, że kupię im takie różne dziwne słodycze z koreańskiego sklepu, w którym byliśmy i w którym pokazałam Wam w tym vlogu, jak dobrze pamiętam. I właśnie dla starszych, czyli moich znajomych, to kupiłam im chupa chupsy o smaku piwa. Dorwałam to, sama bym spróbowała, ale jak tylko to zobaczyłam, to stwierdziłam, a kupię im dodatkowo, będą mieli. I teraz, jak już przeszliśmy do tych państwa dorosłych, to oczywiście muszę pokazać Wam, co kupiłam dla dziewczyn. Trochę mi się te opakowania poniszczyły. Koreańską firmę kosmetyczną Sulhwaso i to jest, to taki olejek do demakijażu. Dalej mam to, co moja koleżanka polecała, to jest ta maseczka do ust. I ją się nakłada na noc
i jak my nakładamy ją na noc, to niby rewelacyjnie działa. Ja już wypróbowałam i trzeba przyznać, że naprawdę fajnie i mi takie fajne, ciekawe próbeczki. To są dla koleżanek, żeby właśnie mogły sobie wypróbować, bo ja nie znam, nie wiem co by chciały. Pytałam się co by chciały, ale tak nie potrafiły mi powiedzieć, więc stwierdziłam, że zrobię im mini paczuszki takich różnych koreańskich kosmetyków. Jeżeli coś im się spodoba, to zawsze będą mogły mi dać znać. Ja im to kupię później, jak przyjadę. Kupiłam też mini próbeczki kremu do twarzy. Miałam mały problem, ale już rozwiązany. Kupiłam też esencję. I to wszystko kupiłam jednej firmy, żeby przetestowały jedną firmę, żeby się im spodobało. I takie właśnie mini paczuszki. Do tego kupiłam takie maseczki. Wiem, że te maseczki już się tak naprawdę przestaje używać. I raczej nie są za bardzo ekologiczne, ale jedno opakowanie i po jednej, po dwie wrzucę do koleżanek, żeby miały. I może w przyszłości myślałam, żeby kupić takie z wacikami, które na pewno dużo mniej mają plastiku w sobie, ale niestety, żeby kupić osobno i to wszystko zapakować, to za dużo miejsca by mi zajęło i niestety nie mogłam sobie na to pozwolić. I mojej koleżance, która niedawno urodziła, zakupiłam, właśnie się zastanawiam, czy dobre zakupiłam, ale chyba tak. Kupiłam jej takie plastry. One są w Korei bardzo popularne na zmęczone nogi, na zimne nogi, na coś bolącego. I te plastry widzę, że nie tylko na nogi są, ale na całe ciało. I Korea jest znana właśnie z tych plastrów. Często używają, nawet mój mąż, tylko mój mąż za to używa takie śmierdziele, za przeproszeniem, bo one są bardzo intensywne, miętowe. I naprawdę to jest... po tym cały dom pachnie. Dobra, nie będę gadała, pachnie, bo śmierdzi. Tak, on naprawdę dom śmierdzi. Więc postanowiłam, że kupię jej to. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak intensywnie pachnieć. Ale chciałam dodatkowo jej to kupić, jako że urodziła i pomyślałam, że coś takiego może jej się przydać na zmęczone nogi. To kolejną rzeczą moja siostra sobie za to przywiozła i też chciałam właśnie powiedzieć Wam, co ona za to kupiła. Ona kupiła sobie te Vanilla Co. Już o tym Wam wspominałam i naprawdę jest super. W Polsce wychodzi troszkę drożej, więc stwierdziła, że kupi sobie. Ona kupiła dwie. Tego, co moja koleżanka sobie za to zamówiła, bo zamówiła sobie huta. A hut to jest do czyszczenia okien elektroniczna myjka, która sama myje okna i ona sobie zamówiła takie coś. W Korei dużo troszkę taniej to wychodzi, więc powiedziała mi, żeby kupić. A najlepsze to jest to, że ja trafiłam jeszcze na Dunkin' tańsze, więc powiedziałam, dobra, przywiozę Ci to, nie mam zamiaru dużo przywozić właśnie, bo bardziej będę zabierała z Polski, a nie przywoziła do Korei, więc powiedziałam, dobra, to Ci to przywiozę. Następnym z takich rzeczy do posmakowania to wzięłam chrupki z Bibigo i to są chrupki z glonami i mam nadzieję, że będą smakowały. Mam dwa smaki, bo drugi to jest brown rice, czyli brązowy ryż. I jednej z koleżanek, bo ona chciała tam spróbować kimchi zrobić i tym podobnego. Tylko widzicie, w Korei na przykład te gochugaru jest drogie i powiedziałam jej, no nie wiem, czy chcesz kupować w Korei, jeżeli w Polsce podobna cena będziesz miała także, więc i powiedziałam jej, że chyba nie warto kupować, więc dlatego też kupiłam jej kimchi, niech spróbuje, czy zasmakuje jej kimchi. Ona miała w planie je robić, no to będzie mogła sobie spróbować kimchi. I teraz tak patrzę, wydawało mi się, że więcej wzięłam, ale widzę, że chyba to wszystko. Myślałam, że będzie tego więcej, no ale jak spakowałam Eliasza siebie, to nawet jedna walizka wyszła troszkę za dużo, ale na szczęście zostałam przepchana. A wiem, czego Wam nie pokazałam.
Już wiem, co tak ciężko wyszło. Oprócz tego, że tego huta ciężkiego miałam w jednej z walizek, to oczywiście jeszcze dla chłopaków z paczki przywiozłam posodżu. Miałam wziąć jeszcze 2 więcej, czy 3, które zostały w lodówce u mnie i o nich całkowicie zapomniałam. A są to soju smakowe, mamy blueberry, mamy lime i mamy też granat. I miałam je wziąć, ale chyba też dobrze, że nie wzięłam, bo prawdopodobnie bym przesadziła z kilogramami i nie wiem, czy by mnie na granicy nie przepuścili. To też prawda. To tak naprawdę wszystko, co wzięłam. Nie jest tego dużo, ale mówię, jedna z walizek to nawet już sięgała takiej granicy. I widzę, że wszystko, co mogłam, to Wam pokazałam. Dlatego chciałabym też w tym miejscu zakończyć mój filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Wiem, był trochę chaotyczny, ale to dlatego, że ogólnie ten miesiąc to był strasznie chaotyczny. Z moimi siostrami dużo zwiedzałyśmy, dużo gdzieś chodziłyśmy. Jeszcze na pewno wyjdą kolejne vlogi właśnie z tych i one będą bardziej środowe. Weekly vlogi tak z Polski będę Wam dawała w niedzielę, a w środę zostawiam jeszcze na to, co zwiedzaliśmy w Korei. I mam nadzieję, że wszystko Wam się spodoba. I chciałam Wam podziękować serdecznie za subskrypcję, za polajkowania, za komentarze. Naprawdę mi to pomaga i daje mi chęć do tworzenia kolejnych filmików. Wiem, że nadal muszę pracować nad tym, aby były lepsze, abym się tyle nie stresowała. Czytam każde Wasze komentarze i staram się dostosowywać kanał i siebie, żeby Wam się także przyjemnie oglądało. No, już się zestresowałam. No i dziękuję Wam bardzo. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, jeżeli nie subskrybujecie, polajkowania, skomentowania. Pamiętajcie, wszystko czytam. I do usłyszenia już niedługo. Bye!